Witam serdecznie. W tym odcinku długo wyczekiwany, oczekiwany tour po mojej kapsule, po moim królestwie. To jest 10. dzień, w którym śpię w tym oto legowisku, więc myślę, że to już jest dobry okres, by nagrać recenzję i tour po tym miejscu. Będę mówił troszkę ciszej, bo bardzo możliwe, że w kapsułach obok ktoś śpi. I chciałbym zacząć od tego, że wiele osób pytało się mnie: Krzysiek, czy w tej kapsule da się usiąść chociażby? Otóż da się, właśnie teraz siedzę i wtedy w drugą stronę wygląda to tak. Natomiast gdy leżę, to wygląda to tak. Więc powiedziałbym, że jest przytulnie. Specjalnie z tej okazji nałożyłem nakładkę szerokokątną, żeby można było objąć ten penthouse. A teraz pokażę Wam, jak wygląda panel. Tutaj macie dużo różnych takich super gadżetów. To jest najważniejsze, wiadomo, bo to jest lustro do selfie, więc to jest jakby rzecz kluczowa w takiej kapsule. Tu jest ogólne światło, które wprowadza taki troszkę Star Trekowy klimat. No i oczywiście mamy także światło do czytania A i B. Zastanawiam się, czy światła do czytania są dwa, w razie gdyby na przykład chciały tam spać dwie osoby. To tak, to wtedy każdy ma swoje światełko do czytania. Jakby ktoś w ogóle chciał tutaj spędzać jakikolwiek czas poza spaniem. Tutaj, moi drodzy, mamy taki wentylator. Całkiem w porządku. Na początku chciałem go wyłączyć, bo bałem się, że jak to z klimatyzacją, że mogę się przeziębić, bo to jest dosyć chłodne, ale jak go wyłączyłem, to w 15 sekund byłem tak spocony, że znalazłem tutaj optymalne ustawienie. To jest mniej więcej tyle. Także, no i tak, tutaj sobie można powiesić rzeczy, tu sobie wieszam czasami aparat, na tamtym drugim tu jest safe na kosztowności, ale ja akurat, jak widać, zrobiłem z niego śmietnik. A tutaj mamy przycisk Sleep Mode, po wciśnięciu którego wszystko się wyłącza, bardzo przydatne. Jednym przyciskiem wyłączamy te wszystkie 4, które tutaj są. No i tutaj mamy bardzo ważny przycisk, który otwiera nam, zwalnia blokadę, wtedy wypuścić z naszej kapsuły. O, nie zdążyłem. No i tak się prezentuje reszta kapsuł. Tu mieszkają moi sąsiedzi. Tu mieszka pan Alex, o którym Wam później opowiem. Tam mieszka gość, który miał straszny syf i prawdopodobnie ukradł mi gacie, ale to też Wam potem o tym opowiem. Tutaj mieszkał gość z Indonezji, o którym Wam wspominałem na samym początku. Wtedy jak rozmawialiśmy we dwóch, to wtedy właśnie pan Alex się wkurwił. Dlatego mówię teraz cicho, żeby go nie denerwować. No i jak śpię, to ogólnie tutaj sobie wystawiam walizkę. Jak wychodzę, to wsadzam ją do środka i zamykam. System zamykania wygląda tak. Aczkolwiek nie jest to najmocniejszy system, bo wystarczy zrobić tak, pomimo tego, że te drzwi są zablokowane. Ale jak zrobimy tak, to się otwierają. Jak się wprowadziłem i zobaczyłem właśnie, że przy mocniejszym szarpnięciu te drzwiczki się otwierają, to od razu poszedłem do lobby i powiedziałem, że chyba mój zamek jest trochę zepsuty, bo da się go właśnie w ten sposób otworzyć, na co pani powiedziała, że to są względy bezpieczeństwa. W razie jakby się coś stało, to wtedy można w ten sposób otworzyć tą kapsułę i na przykład kogoś uratować, ale jak się potem okazuje, można to wykorzystać do czegoś jeszcze, ale zaraz do tego przejdziemy, bo nie będę tutaj opowiadał całej historii.
żeby nie denerwować moich kompanów, którzy w tym momencie udali się na zasłużony odpoczynek w swoich legowiskach. Dobra, teraz zabiorę Was na wycieczkę po dalszej części rejonu. To jest ogólnie pokój, w którym właśnie byliśmy, stąd wyszliśmy. No i tutaj jest, moi drodzy, pierwszy widok. No i tutaj, kochani, idziemy sobie do części, w której znajdują się szafki. Tutaj się trzyma kosztowności. To jest moja szafka. Tutaj trzymam sobie plecak, komputer, czasami aparat, ale ogólnie aparat śpi ze mną w kapsule. Tak samo jak saszetka z obiektywami, więc no tutaj trzymam wszystkie te rzeczy, które nie chciałbym, żeby zostały w Tajwanie. Tu są windy, tu jest też fajny widok. Tu jest suszarnia. Można sobie wysuszyć pranko, ale można też rzucić okiem na ten fenomenalny widok. No i część, która pewnie interesuje bardzo wiele osób, czyli tak zwane sanitariaty. Aby się tu dostać, oczywiście musimy odbić kartę. No i tutaj mamy taką azjatycką toaletę. Tu mamy rząd takich toalet od pisuarów. Tu jest klasyka. Tu jest prysznic. Prysznic numer 2. Mój ulubiony. No a tutaj wiadomo, miejsce na dwójeczkę. Teraz zejdziemy sobie piętro niżej. To jest lobby, open space oraz recepcja. Hi. Teraz akurat jest tutaj pusto, ale wieczorem jest to bardzo dużo ludzi. I to jest miejsce, przy którym najczęściej siedzę i montuję tutaj odcinki i obrabiam zdjęcia. I stąd też jest super widok. Tutaj często można zobaczyć samolot, bo gdzieś w tamtej okolicy, za tymi budynkami, znajduje się lotnisko. Więc gdy podchodzą do lądowania, to są mniej więcej gdzieś tutaj. Więc jak chwilę poczekamy, to może zobaczymy. Flight radar prawdę nam powie, za sekundę będzie lądować. 3, 2, 1. Bardzo proszę. A to są bardzo miłe panie, dziękuję. A to są bardzo miłe panie z recepcji, które mi we wszystkim pomagają. I też ta pani z prawej ostatnio mi doradziła, że jak będę zbierał kupony na Tajwanie, to mogę sobie potem wziąć udział w loterii. I powiedziałem, że jak wygram, to się z nią podzielę. A chyba akurat przerwałem jakieś zebranko pracownicze. To jest w ogóle zajebista rzecz. Tu jest tablica z pracownikami miesiąca. Jak widać, jest ich dużo.
automat do gier, którego ja nie do końca rozumiem, ale tu normalnie leżą obok pieniądze cały czas. Z całym szacunkiem do naszego kraju, ale myślę, że u nas ta maszynka i leżąca obok hajs by nie przeszło. No i to by było chyba na tyle z atrakcji, przynajmniej z części hostelu, z których ja korzystam. Resztę dokończymy sobie troszkę później. Wracam właśnie autobusem do hostelu, więc myślę, że jest to doskonały moment na dokończenie kapsułowej sagi. Swoją drogą mały przerywnik. Na Tajwanie jest coś takiego. To się nazywa EasyCard. Można sobie kupić różne takie super wzorki. I EasyCard to jest taki wewnętrzny system płatniczy, który działa, z tego co wiem, w całym kraju. Na pewno działa w Tajpej. To jest taka wewnętrzna karta, którą możecie kupić w 7-Eleven, w Family Marcie, High Life'ie, czyli wszystkich ichniejszych odpowiednikach naszej żabki, tylko trochę lepszych niż nasza żabka, bo są otwarte 2-4, można sobie w środku przygotować jedzenie, no i można tam kupić praktycznie wszystko. Ale wracając do EasyCard, no to jest to wynalazek absolutnie wspaniały, bo można tym zapłacić za autobus, wchodząc po prostu odbijamy kartę, wysiadając odbijamy kartę i pobiera nam pieniądze i w ten sposób płacimy za przejazd. Tak samo z metrem, tak samo z rowerem miejskim. Możemy tym płacić w sklepie, normalnie w restauracjach. Jakby tam lista rzeczy, za które można płacić tym EasyCardem jest super. No i polega to na tym, że kupujemy to w sklepie, dajemy ekspedientce czy ekspedientowi pieniądze i on jakby nam doładowuje tą kartę. I dzięki temu 2 razy w ogóle w Tajpej jechałem Uberem. Tak to wszędzie jeżdżę komunikacją miejską albo rowerem. Właśnie dzięki tej karcie. A wracając do sagi kapsułowej, wydarzyła się bardzo ciekawa historia. I ta historia wydarzyła się dnia 16 listopada. To był chyba 3. dzień, kiedy spałem już w kapsułach. To był ten dzień, kiedy poszedłem nagrywać ten odcinek z Camera Street. No i wróciłem do domu zadowolony. Usiadłem sobie do montażu. Właśnie nie poszedłem jeszcze do swojej kapsuły, tylko poszedłem bezpośrednio do tej szafki, w której zostawiam rzeczy, te bardziej kosztowne, więc wziąłem komputer, zszedłem na dół do lobby, popracowałem, wrzuciłem zdjęcia, zmontowałem coś. Była to godzina 1:30 i stwierdziłem, że pójdę już spać. To był ten pierwszy dzień, kiedy stwierdziłem, że okej, jest wspaniale, to teraz się przestawiam, żeby rano wstać. No i idę do swojej kapsuły, otwieram kapsułę. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, jak wychodzę, to wsadzam walizkę do środka, no ale oprócz tej walizki leżały tam, tak zaraz z brzegu przy otwarciu leżały 2 siatki. W jednej z tych siatek były moje brudne gacie, skarpety, przepocone t-shirty, no ogólnie nieciekawy materiał. No i obok leżała druga reklamówka, w której była kosmetyczka i przybory toaletowe. No i w momencie, kiedy wróciłem i otworzyłem tą kapsułę, okazało się, że brakuje tych 2 siatek, czyli zniknęła siatka z gaciami i siatka z kosmetyczką. Na początku myślałem, że to może, że nie wiem, że wsunąłem pod kapsułę, no ale nigdzie tego nie było. No byłem święcie przekonany, że zostawiłem te rzeczy w środku. No i w tym momencie otworzyły się drzwi do kapsuły naprzeciwko, w której mieszka pan Alex, ten, którego Wam opowiadałem na początku, że poznałem w taki sposób, że nas jakby opierniczył z moim sąsiadem z Indonezji za to, że gadamy za głośno. No i wyszedł ze swojej kapsuły. Ja powiedziałem mu całą sytuację. Pan Alex bardzo się wczuł. To jest właśnie ten starszy gość. No i razem rozpoczęliśmy dochodzenie. Najpierw wyruszyliśmy do sanitariatów, do łazienek. Pan Alex zasugerował, żebym przeszukał wszystkie prysznice i kible, czy ktoś tam tego nie schował albo nie porzucił, no ale okazało się, że tam tego nie ma. Przy okazji pan Alex się mocno śmiał, bo mówi, że nie wie, dlaczego ktoś chciałby przede wszystkim ukraść moje brudne gacie, a nawet jakby nie były brudne te gacie i t-shirty, to kto chciałby to ukraść, bo ja jestem tutaj przecież w tym hostelu największy. On zaczął się śmiać, że gdyby o niego chodziło, to on by ze 2 razy wszedł po prostu w moje ciuchy. No w każdym razie tak rozpoczęła się nasza kryminalny wątek na kapsułach. No i ja, jako że jestem z Polski, no to wyszedłem na zewnątrz sprawdzić okoliczne śmietniki, co nie jest takie łatwe, no bo tak jak już wspominałem, śmietników tutaj nie ma za dużo, a za to jest bardzo dużo bezdomnych dookoła naszego hostelu, więc stwierdziłem, że to jest daremny trud, bo nawet jeżeli ktoś by to tam wyrzucił, to zaraz by to się komuś przydało. No jakby nie cierpiałem specjalnie z powodu tych rzeczy, jedyne co mnie trochę bolało, to
że miałem tam perfumy, jakieś kosmetyki, które no, nie najłatwiej jest zlokalizować, zwłaszcza, że jak poszedłem do czegoś odpowiednika Rossmana tutaj, no to myślę, że zajęło mi z 1,5 godziny, zanim sobie kupiłem żel, szczoteczkę, pastę do zębów, bo po prostu wszystko jest opisane w taki sposób, że nie mogłem tego znaleźć. A no w każdym razie, wracając do pierwotnego wątku, obszedłem dookoła hostel, nie znalazłem nigdzie tych rzeczy. Poszedłem właśnie do 7-Eleven, kupiłem sobie na szybko żel, pastę do zębów, szczoteczkę. No i z tym, że ekwipunkiem udałem się do łazienki. Ku mojemu zaskoczeniu, jak wszedłem, to przy właśnie jednym ze stanowisk tam na środku zobaczyłem swój żel, którego jeszcze pół godziny wcześniej, jak z panem Aleksem przeprowadzaliśmy dochodzenie, tam nie było. No i usłyszałem jeszcze szmer w jednej z kabin prysznicowych. Zajrzałem pod spód, tak jak się patrzy pod kabinę prysznicową, i zobaczyłem tam stopy. I ogólnie był tam koleś, który udawał, że go tam nie ma, w sensie stał bez ruchu. Więc szybko dodałem 2 do 2 i pomyślałem, że skoro tutaj stoi mój żel, a pod prysznicem stoi jakiś koleś i udaje, że go tam nie ma, no to mogę być na tropie złodzieja gaci. Więc poczekałem tam z pół godziny, kręcąc się tam po łazience, żeby wiedział, że jestem zaraz obok. No i możecie mi wierzyć lub nie, ale przez jakieś 40 minut nie wydobył się stamtąd absolutnie żaden dźwięk. Więc dochodziła już godzina 3 albo 3:30. Ja stwierdziłem, że no nie chce mi się po prostu siedzieć do rana, więc podszedłem do kabiny, zapukałem i powiedziałem chłopu, że ja mam jeszcze 3 tygodnie, jak coś, mogę poczekać na niego, po prostu pod wejściem. No i postałem jeszcze 20 minut, ale był twardy, nie poddawał się. Myślę, że po prostu połączył kropki i przypomniał sobie, z której kapsuły zabrał te rzeczy i kto stoi pod wejściem. No więc schowałem się, zostawiłem telefon na wejściu, no i nagrałem gościa po prostu, jak wychodzi z sanitariatów. Wyszedł stamtąd, poszedł do windy i od razu zjechał i uciekł z budynku. No i następnego dnia spotkałem pana Aleksa, opowiadam mu tą całą historię, że spotkałem tego gościa. No i pokazuję mu nagranie, a on mówi, że to nie ten. A, właśnie. Pan Aleks przeprowadził szybkie dochodzenie jeszcze tego poprzedniego dnia, jak mu o tym wszystko opowiedziałem i chodziliśmy po kiblach i sprawdzaliśmy, czy tam nie ma tych rzeczy. No to pan Aleks stwierdził, że dnia, w którym to się wydarzyło i którego ja wychodziłem, to 3 osoby opuszczały kapsuły w naszym pomieszczeniu. Jeden to był ten gość z Indonezji, z którym się zakumplowałem, no i on jakby wychodził tego samego dnia, jakby w ogóle się wyprowadzał z kapsuł, więc to nie mógł być on, bo wyszliśmy razem. Drugi to był Jay z San Francisco. Jay przyjechał tutaj sprzedawać jakieś preparaty zapachowe, które pomagają Ci lepiej spać i ogólnie dosyć sporo narzeka, więc to też nie mógł być on. A trzecim gościem był taki gość, który mieszkał tam w głębi tego pokoju i tam był straszny rozpierdol dookoła jego kapsuły, no i podobno mieli z nim jakieś problemy, że nie chciał zapłacić za pobyt, no i w momencie, kiedy się wyprowadzał, to nie zapłacił i zabrał ze sobą kartę do hostelu. No i pan Miyagi, bo tak nazywam Aleksa, jest moim mistrzem, no i pan Miyagi stwierdził, że to musiał być ten gość od tego bałaganu tam w narożniku. No i właśnie jak nagrałem tego dżentelmena, który siedział pod prysznicem, no to Aleks stwierdził, że to nie jest ten gość. Ja tam tego chłopa nie widziałem na oczy. Więc okazuje się, że bardzo możliwe, że przez pomyłkę steroryzowałem nie tego człowieka. Znaczy, wydaje mi się, że skoro przez godzinę się tam ukrywał, to znaczy, że musiał mieć coś innego na sumieniu. Także tak czy siak nie mam specjalnych wyrzutów sumienia, no bo gdyby się... myślę, że gdyby nie miał nic do ukrycia, no to by nie udawał, że go tam nie ma. W każdym razie porozmawialiśmy z panem Aleksem i postanowiliśmy pójść to zgłosić. Aleks stwierdził, że będzie zeznawał w mojej sprawie i mnie wspiera. Więc udaliśmy się na recepcję. Ja zaczynam im opowiadać całą tą historię. No i okazuje się, te przemiłe panie recepcjonistki wyciągają moje rzeczy z zaplecza. Okazuje się, że sprzątaczka to znalazła. No i one mówią, że super, że to w takim razie super, to musiała być pomyłka. No tylko okazuje się, że te rzeczy były w 2 osobnych środkach, a tutaj wszystko było wrzucone do jednej. Więc no tłumaczę im, że raczej to jest niemożliwe, bo nie mam w zwyczaju wrzucać swoich brudnych gaci do kosmetyczki, w której mam szczoteczkę do zębów. No i Aleks opowiedział im jakby swoją wersję razem z tym gościem, no i tam panie połączyły kropki, no i wszyscy stwierdzili, że to musiał być po prostu ten gość,
który uciekł z tą kartą, no i panie powiedziały, że wpiszą go na czarną listę, no i muszą skasować w takim razie jego kartę, żeby on już nie miał wstępu do tego hostelu. No i tak zakończyła się nasza historia kryminalna w kapsułach. Wszyscy byli mocno poruszeni, bo ogólnie tu się nic takiego nie dzieje. Ogólnie podsumowując, ktoś po prostu ukradł mi gacie brudne i skarpety i kosmetyczkę z kapsuły. Są dwie możliwości. Albo to faktycznie był ten gość, który mieszkał z nami, albo ten gość, który ukrywał się pod prysznicem. Tego prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy, ale jednak mimo wszystko nie zniechęciło mnie to do tego hostelu i przedłużyłem sobie jeszcze pobyt o 4 kolejne dni, bo okazało się, że w Tajpej jest tak fajnie, jest tyle rzeczy do zrobienia, że troszkę sobie poprzesuwałem i poprzestawiałem swoje plany, a w zasadzie ciężko mówić, że poprzestawiam jakieś plany, bo planów praktycznie nie miałem, jak tu przyjechałem. Właśnie by móc doświadczać takiej historii jak właśnie kryminał z brudnymi gaciami w tle. Plusem tej całej sytuacji jest to, że bardzo się do siebie zbliżyliśmy z panem Aleksem, co doprowadziło do tego, że parę dni później spotkaliśmy się przed wejściem, ja szedłem do sklepu, pan Aleks był na papierosie, no i zaczęliśmy rozmawiać właśnie jeszcze raz o tej sytuacji, ale rozmowa rozwinęła się w taki sposób, że zaczął mi opowiadać o swoim życiu. Mam nadzieję, że ta historia się jeszcze trzyma jakoś kupy i że nadążacie, bo ja już zacząłem się w pewnym momencie gubić. Ale dalszą część historii nagram w pralni, bo właśnie idę się wyprać. No chyba, że znowu mi ktoś gacie podolił. Dalsza część tej historii miała odbyć się w pralni, no i się odbyła, ale ze względu na to, co wydarzyło się później oraz z szacunku do pana Aleksa postanowiłem to dograć jeszcze raz. Teraz dogrywam to już w Warszawie, więc jest to drugi przypadek, gdy nagrywam coś z przyszłości. No więc dalszy ciąg tej historii jest taki. Docierały do mnie od różnych osób wiadomości, że pan Aleks mieszka w tych kapsułach już od kilku lat. Jedną z informacji, którą dostałem od gościa, który też tam razem z nami mieszkał, była informacja, że pan Aleks mieszka w tych kapsułach już od lat 4. No ale sam go o to nie pytałem, bo uważałem, że no, może jest to troszeczkę nie na miejscu. No w każdym razie jak wyszedłem po prostu któregoś razu przed budynek i zaczęliśmy rozmawiać, no to pan Aleks opowiedział mi właśnie swoją historię. I w tej pralni nagrałem ją dosyć chaotycznie, być może trochę zbyt szczegółowo. Nie wiem do końca, czy on by chciał, żeby tą historię jakby całą szczegółowo opowiedzieć. W każdym razie pozwolił mi się nagrać i to nagranie będzie na końcu. I opowiedział mi też właśnie swoją historię. Jest to historia o wzlotach i upadkach. Jest to historia o dotarciu do bardzo poważnych pieniędzy i wielkiego sukcesu, który kończy się po prostu w tymże hostelu i tychże kapsułach. Pan Aleks pracował w branży obuwniczej i w latach 90. już podróżował do Europy. Opowiadał mi na przykład o swojej pierwszej wizycie w Mediolanie w latach 90. O tym, jak był asystentem w pewnej firmie, potem postanowił założyć swoją. Zainwestował w to dużo pieniędzy, no ale dzień, w którym otworzył swoją firmę, to był dzień przed tym, jak wydarzył się zamach w World Trade Center, a bardzo wielu z jego kontrahentów, bo eksportował buty w zasadzie do całej Europy, do Stanów i bardzo wielu jego kontrahentów miało swoje biura w World Trade Center. No i potem musiał się po prostu z tego odgrzebać. Jak już się odgrzebał finansowo, wydarzyła się epidemia SARS i znowu wrócił na początek planszy i gdy znowu się odbudował, no to wydarzył się krach na giełdzie w 2008 i znowu wrócił na początek planszy. I opowiadał mi tę całą historię. Mijały nas jakieś super drogie samochody luksusowe i gość, który mieszka w kapsule i mówi, że miałem ten samochód. Opowiedział mi historię o tym, jak człowiek mając coraz więcej
wcale się nie zatrzymuję, że chcę jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i tak naprawdę w żaden sposób nie daje to szczęścia. Mieliśmy bardzo, bardzo ciekawą rozmowę. Nie przytoczę tutaj całej, bo ten odcinek musiałby trwać ze 3 godziny. W każdym razie ta rozmowa uświadomiła mi, w sumie stałem tam i myślałem sobie, że to jest dokładnie to, po co podróżuję, że mam szansę po prostu stać z gościem, który ma 62 lata i opowiada mi jakby historię z drugiego końca świata. Raz, że z drugiego końca świata, dwa, że z zupełnie innego świata niż ja i stoimy sobie przed wejściem i rozmawiamy i to jest niesamowite. To jest jakby najpiękniejsza rzecz w podróżowaniu, że można poznać perspektywę kogoś, kto poszedł zupełnie inną ścieżką z drugiego końca świata i tak spotykamy się pod hostelem kapsułowym w Tajpej. No i jakby właśnie jeszcze łącząc te kropki, pan Alex po nitce do kłębka doszedł do tego, że jesteśmy spod tego samego znaku chińskiego, a jest to znak tygrysa. No i bazując na podstawie swoich doświadczeń i swojej drogi, postanowił udzielić mi pewnej rady, którą nazwał chińską przepowiednią. No i oto jest właśnie ta rada, którą dostałem od pana Alexa na koniec tej naszej rozmowy pod kapsułami. Next year, after your birthday in 2024, during 1 year time, everything calm down, control your temper, don't get angry, don't get emotional, calm down, and everything let it go. Take my advice, okay? It's Chinese fortune telling, right? Right, it's a Chinese fortune teller and my personal experience too. Okay, because I am from Tiger Year and you are Tiger Year, right? Yes. I was born in 62. So, what are the Tiger Years? Every 12 years. Every 12 years. Every 12 years. A circle is 12 years. For example, this year is rabbit. This year is what? Rabbit. Yeah. And last year was tiger too. A jako, że jest to odcinek z przyszłości, więc mogę Wam zdradzić pewien szczegół z samego końca mojej podróży po Tajwanie. Ale to, co wydarzyło się pod koniec, sprawiło, że postanowiłem to nagrać jeszcze raz, bo za prawdopodobnie 2 odcinki wyjedziemy, znaczy ja wyjadę z Tajpej, pojadę na południe i będą kolejne odcinki o tym, jak podróżuję po całym kraju. Natomiast po tym, jak już objechałem samochodem dosyć sporą część tego Tajwanu, to wróciłem do Tajpej i wróciłem do tego samego hostelu kapsułowego i też to potem zobaczycie. No i spotkałem pod wejściem pana Alexa. Pan Alex się bardzo ucieszył, zresztą ze wzajemnością, na mój widok i pan Alex zaprosił mnie na kolację pożegnalną do swojego ulubionego baru z nudlami. Było to bardzo miłe, wzruszające. No i sprawiło to właśnie, że postanowiłem jeszcze raz nagrać tą całą końcówkę, jakby tak z zupełnie innym obrazem pana Alexa w głowie. Życzyliśmy sobie wszystkiego najlepszego. Każdy z nas powiedział drugiemu, żeby po prostu o siebie dbał i że do zobaczenia wkrótce, bo podsumowując tą całą historię, no to warto zaznaczyć, że takie rzeczy jak kradzieże czegokolwiek na Tajwanie się praktycznie nie zdarzają. Tutaj wydarzyła się jakaś dziwna historia, którą ostatecznie opowiadam jako anegdotę i nic złego się nie stało. Ale też gdyby się to nie stało, to prawdopodobnie byśmy z panem Aleksem się do siebie nie zbliżyli.
No i jest to historia o tym, że nic się nie dzieje bez przyczyny. O tym zresztą też stojąc pod tym wejściem rozmawialiśmy. Bardzo dużo wyniosłem mądrości z tej rozmowy. Była to bardzo pouczająca rozmowa i jest to bardzo pouczająca znajomość. Myślę, że wiele się po prostu nauczyłem od tego człowieka i to jest, myślę, największa wartość, jeżeli chodzi właśnie o podróżowanie i poznawanie innych perspektyw, innych historii. Wydaje mi się, że jest na to zdecydowanie większa szansa podczas podróżowania samemu. Na tym ten odcinek dzisiaj zakończę. Zapraszam do oglądania kolejnych. Już wkrótce wyjadę z Tajpej i pojedziemy na południe Tajwanu. Zapraszam.